Good evening. When I was here 4 years ago, Gdy byłem tutaj 4 lata temu, the very first question that I got after I gave my talk pierwsze pytanie, jakie otrzymałem zaraz po moim nauczaniu, was from a gentleman who stood up and asked, to było takiego pana, który powstał i powiedział coś takiego. why we should be listening to you talk, Dlaczego mamy słuchać Ciebie i Twojego nauczania? because you Americans have screwed up the whole world's economy. Skoro Wy, Amerykanie, popsuliście całą światową gospodarkę. Unfortunately, he spoke the truth. Niestety powiedział prawdę. But we don't want to focus on man's economy tonight. Ale dzisiejszego wieczoru nie chcemy się skupiać na ludzkiej gospodarce. We need to focus on how we can use God's economy in our lives. Musimy się skupić na tym, jak możemy wykorzystać Bożą ekonomię w naszym życiu. You see, the secular world is selling itself every day, all day. Zobaczcie, świecki świat sprzedaje siebie codziennie przez cały dzień, na okrągło. In America, society sees worldly wealth as the key to success and fulfillment. Zobaczcie, ludzie w Ameryce postrzegają światowe dobra jako klucz do sukcesu. Unfortunately, that attitude is spreading to many other countries. Niestety to nastawienie przenika do wielu innych krajów. People think that the more money that they have, go ahead. Ludzie myślą, że im więcej pieniędzy mają, That the more things that they own, i im więcej pieniędzy mają, the happier they will become. i tym szczęśliwsi się staną. I'm familiar with this attitude. Bardzo dobrze znane mi jest to nastawienie. I experienced it firsthand. Doświadczyłem, osobiście tego doświadczyłem. I even quit my job, a well-paying job with a Fortune 500 company. Sam z własnej inicjatywy zrezygnowałem z dobrze płatnej pracy, która to praca, w tej pracy dobrze się powodziło wszystko. So I could focus on being rich and successful. Tak, abym mógł się skupić na tym, by być bogaty i pełen sukcesu. I wasn't just going to be a little bit rich. Nie chciałem być tylko troszeczkę bogatym. I was going to be unbelievably rich. Chciałem być niesamowicie bogaty. Not just for my generation, Nie tylko dla mojego pokolenia, but for generations of my family to come. ale także dla wszystkich nadchodzących pokoleń, całej mojej rodziny. I knew I was going to be successful because I deserved it. Wiedziałem, że odniosę sukces, ponieważ bardzo tego pożądałem. Because I worked hard. Bo ciężko pracowałem. I was totally committed to living in man's world. Byłem całkowicie oddany temu, żeby żyć w świecie ludzi. Over the next few years, w ciągu następnych lat, instead of making money, zamiast zarabiać pieniądze, I began losing it very quickly. Zacząłem bardzo szybko je tracić. In fact, after 5 years between 1985 and 1990, tak naprawdę w ciągu 5 lat między 1985 roku i rokiem 90 I lost about $250,000. Straciłem około $250,000. But that was okay because when the money ran out, I still had credit cards. Ale nic się złego nie działo, dlatego że gdy skończyły się pieniądze, to wciąż miałem karty kredytowe. All these financial problems caused a significant friction between my wife and myself. Wszystkie te problemy finansowe spowodowały tarcie między mną a moją żoną. Towards the end of 1986, my wife was offered a job transfer to another city. Pod koniec 1996 roku zaoferowano mojej żonie, żeby zmieniła miejsce zamieszkania i tam podjęła nową pracę. She had no question in her mind what she was going to do. Nie miała żadnych pytań w swoim umyśle, co ma zrobić. She told me one day, I'm going to move. Powiedziała pewnego dnia, przeprowadzam się. You can come if you want to. Jak chcesz, możesz iść ze mną. Well, I might have been crazy about
trying to become rich. Może ja wprawdzie miałem fioła na punkcie tego, żeby stać się bogatym, But I knew that if I let her go, I would be letting go of my marriage also. ale też wiedziałem, że jak pozwolę jej odejść, to pozwolę odejść mojemu małżeństwu. I hadn't totally lost my mind yet. Ale na szczęście wtedy jeszcze nie straciłem całkowicie swojego umysłu. So I moved to the new city with her. Więc przeprowadziłem się do nowego miasta wraz z nią. But I still hadn't changed my attitude. Ale wciąż nie zmieniłem swojego nastawienia. I was focused on being rich. Cały czas byłem skupiony na tym, żeby być bogatym. So you can imagine that things didn't go well in the new city either. Więc możecie sobie to chyba wyobrazić, że w nowym mieście rzeczy wcale się aż tak dobrze też nie miały. We still had a mortgage payment. Wciąż mieliśmy do spłacenia hipotekę. We had car payments. Musieliśmy spłacać nasze samochody. We were using credit cards to pay for many of our expenses. I używaliśmy kart kredytowych, aby płacić za nasze wydatki. Our problems just continued to get worse. Nasze problemy coraz bardziej stawały się coraz gorsze. You see, as a man, Zobaczcie, jako mężczyzna I had a pretty big ego. miałem bardzo duże ego. I didn't want to admit defeat. Nie chciałem przyznać się do porażki. I wanted to be successful. That was driving me. Chciałem odnieść sukces. To było to, co mnie napędzało. And that almost cost me my marriage. I to o mało przez to nie zapłaciłem moim małżeństwem. After being parishioners in our new church for about a year, Po tym jak w naszym nowym kościele byliśmy parafianami przez około roku, my priest suggested that I go to a neighboring parish and take a class on what the scripture says about finances. mój proboszcz zaproponował mi, żebym poszedł do sąsiedniej parafii na kurs, który mówi o tym, co Biblia mówi o sprawach finansowych. That suggestion changed my life forever. Ta sugestia zmieniła moje życie na całe życie. As I learned what the Bible said about money, Kiedy się nauczyłem tego, co Biblia mówi o pieniądzach, I discovered I really didn't have a financial problem. to odkryłem, że tak naprawdę wcale nie miałem problemów finansowych. Now you know I was crazy. Teraz wiecie, że ja byłem szalony. What I found was I had a significant spiritual problem. To, co odkryłem, to, że miałem naprawdę znaczący problem duchowy. You see, money was my God. Zobaczcie, pieniądze były moim Bogiem. Money was going to make everything better. Pieniądze miały zrobić wszystko lepiej. Money was going to create unbelievable happiness. Pieniądze miały stworzyć niewiarygodne szczęście. A happiness that I really wanted and I felt that I deserved. Szczęście, którego naprawdę chciałem i czułem, że na które zasługuję też. I had carved two sections out of my life. Ja wyrzeźbiłem sobie dwie takie dziedziny w moim życiu. I had my financial life on one hand, Z jednej strony miałem życie finansowe, and I had my spiritual life on the other. a po drugiej stronie miałem życie duchowe. But they were two very different things Ale to były dwie różne rzeczy. and completely unrelated. I nie zachodził między nimi żaden związek. In the Middle Ages, when we were fighting the Crusades, W średniowieczu, kiedy walczyliśmy w krucjatach, the mercenaries who fought the wars actually did the fighting. Najemni żołnierze, którzy walczyli w tych wojnach, They had to be baptized. mieli zostać ochrzczeni. They rode their horses into the water, Oni wjeżdżali na koniu do rzeki, do wody, but they took their swords and held their swords out of the water. ale oni wyciągali miecze i miecze trzymali ponad wodą. Because they said, God, you can control my life, Bo mówili, Boże, Ty możesz kontrolować moje życie,
but you can't control my sword. Ale nie możesz kontrolować mojego miecza. Too many times we lead our lives in the same way. Niestety zbyt często prowadzimy nasze życie dokładnie w taki sam sposób. God, you can control my personal life. Boże, Ty możesz kontrolować moje życie osobiste. But you can't control my financial life. Ale nie możesz kontrolować mojego życia finansowego. We hold our wallets out of the water. Nasze portfele trzymamy powyżej lustra wody. God isn't a part of it. Bóg nie jest częścią tego. You know, as I took this class, I gdy uczęszczałem na te zajęcia, I discovered that when I was baptized, I had to live in a way that honored God. I was required to live a life in a way that honored God. Zrozumiałem, że z racji tego, że zostałem ochrzczony, to powinienem był żyć takim życiem, które czci Boga. And most importantly, I learned that one day God will require an accounting of us. I to, co najważniejsze, to co się nauczyłem, to to, że pewnego dnia Bóg będzie oczekiwał zdania sprawy. He will look at everything that I've done, all the blessings that I've received. I on spojrzy na wszystko, na wszystkie błogosławieństwa, które otrzymałem, including my money. Włącznie z pieniędzmi. I learned through the scriptures Dzięki Pismu nauczyłem się, that God had a part and I had a part. Że Bóg miał część i ja miałem swoją część. God is the master and I am the steward. Że nauczyłem się, że Bóg jest mistrzem, a ja jestem zarządcą. God provides everything for me. Bóg zabezpiecza mnie wszystko. And He owns everything. I posiada wszystko. Nothing belongs to me, it all is God's. Nic do mnie nie należy, bo wszystko jest Boga. In Deuteronomy we learn, to the Lord belong even the highest heavens. The earth is His also, and everything on it. W Księdze Powtórzonego Prawa mamy napisane, że yeah. To the Lord belong even the highest heavens. Do Pana należą nawet najwyższe niebiosa. The earth is His also. A ziemia też do Niego należy. And everything on it. I wszystko, co na niej jest. And in Psalms we learn that the world and all that is in it, a w psalmach czytamy, że świat i wszystko, co na nim jest, belong to the Lord. Należy do Pana. The earth and all who live in it, ziemia i wszystko, co na niej jest, are His. To jest Jego. While most Catholics have read this in the Bible or they've heard it at Mass, większość katolików przeczytała to w Biblii i słyszała to w trakcie mszy świętej. They have really never truly applied it in their lives. Ale nigdy tak naprawdę nie wprowadzili tego w swoje życie. The Lord created all things, and He never transferred ownership to His people. Bóg stworzył wszystko i nigdy nie przekazał prawa własności na ludzi. In Genesis 1:28, God gives us His very first stewardship instructions. W Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, w 28 wersecie, Bóg po raz pierwszy mówi nam o tym, że jesteśmy zarządcami. He tells us we are to have dominion over all things. Mówi, że mamy panować nad wszystkimi rzeczami. Notice that He didn't give us ownership. Ale nie dał nam prawa posiadania tego. He gave us dominion. Dał nam dominację nad tym. Control, oversight, but not ownership. Kontrolowanie tego wszystkiego, ale nie własność. We own nothing. My nie posiadamy niczego. I learned that recognizing God's ownership nauczyłem się, że rozpoznanie tego, że Bóg posiada wszystko, is crucial to being a disciple and a steward. Że jest to kluczowa sprawa, żeby być uczniem oraz zarządcą. When we acknowledge and understand God's ownership, jeśli uznamy to, że Bóg jest posiadaczem wszystkiego,
every spiritual decision, every financial decision becomes a spiritual decision. To wtedy każda decyzja finansowa staje się decyzją duchową. We no longer will ask, Lord, what do you want me to do with my money? Nigdy więcej już nie zapytamy, Panie, co chcesz, abym zrobił z moimi pieniędzmi? The question becomes, Lord, what do you want me to do with your money? Pytanie zaczyna brzmieć tak. Panie, co chcesz, abym zrobił z Twoimi pieniędzmi? When we acknowledge God as the owner of everything, Kiedy uznamy Boga jako właściciela wszystkiego and handle His money according to His wishes, i będziemy używać Jego pieniędzy zgodnie z Jego życzeniami, our spending and even our saving decisions to nasze decyzje o wydawaniu i o oszczędzaniu become spiritual decisions. staną się decyzjami duchowymi. And this was extremely difficult for me. I to było niesamowicie trudne dla mnie. In fact, Tak naprawdę, one of the practical applications that we did in this study jedno z takich praktycznych ćwiczeń, jakie robiliśmy w trakcie tego nauczania, I hope this translates, was to fill out a quick claim deed. A piece of paper that said we would give all of our possessions to God. należało zrobić coś takiego. Był tam taki formularz, gdzie było w którym się deklarowało i podpisywało to, że przenoszę wszystko co posiadam na Boga. After we listed everything on the paper, we had to sign it. Potem jak wyliczyliśmy wszystkie rzeczy już na tej kartce papieru, należało to podpisać. It took me teaching 6 sets of classes before I could sign that document. Potrzebowałem 6 cycles. Yeah. Potrzebowałem 6 cykli nauczań, żeby w końcu podpisać ten kawałek papieru. How many things do you have that you think that you own? Ile jest takich rzeczy, o których myślicie, że to wy je posiadacie? And how many things do you think that God owns? Jak myślicie, ile rzeczy posiada Bóg? Let's try a test. Zróbmy sobie teścik. How many people in the audience Ilu z was tutaj w tym pomieszczeniu own an American car? mają amerykański samochód? Raise your hand. Podnieście ręce do góry. No! Żaden z was. God owns that car. To jest własność Boga. All right. We'll try again. Spróbujemy jeszcze raz. How many people in the audience own a car made in Poland? Raise your hand. Ile osób tutaj w pomieszczeniu ma samochód wyprodukowany w Polsce, ręka w górę? Or Germany? Albo w Niemczech? No! Nie, niestety nie. God owns those cars. Bóg je posiada. But you see how easy it is. Ale widzicie, jak to łatwo jest to slip into ownership thinking. Wpaść w myślenie o tym, że jest się posiadaczem. When we recognize God as the owner, jeśli zrozumiemy i rozpoznamy to, że Bóg jest posiadaczem, it makes it much easier to realize that we own nothing. It's all His. To dużo łatwiej jest zrozumieć to, że my nie posiadamy nic. Wszystko jest Jego. Everything we have will be left behind when we die. Wszystko, czym teraz dysponujemy, zostanie tutaj, gdy umrzemy. And as I said previously, we're going to be called to give an accounting of all of our actions. I tak jak powiedziałem, zostaniemy wezwani do tego, aby zdać relację ze wszystkich naszych działań. How we used our time and our talents. Jak używaliśmy naszego czasu i naszych talentów. Our opportunities and challenges. I naszych możliwości i naszych wyzwań. Our weaknesses and strengths. Silnych stron i słabych stron. And even how we used our money. I także z tego, jak używaliśmy naszych pieniędzy. You know, I heard, I don't know if I read it on the internet or I heard it on a news story.
Wiecie, gdzieś czytałem coś takiego, nie wiem czy w internecie, czy w gazecie, czy to usłyszałem. But Steve Jobs built a yacht, $150 million yacht. Steve Jobs zbudował jacht za $150 milionów. And that yacht was finally commissioned and set sail last month. I ten jacht został wystawiony na sprzedaż w zeszłym miesiącu. The problem is that Steve Jobs died last year. Tylko że problem polega na tym, że Steve Jobs umarł w poprzednim roku. What good is that yacht to him today? Po co mu teraz ten jacht? We can't take anything we have with us. Nic ze sobą nie możemy zabrać. Another thing that I learned is that the Lord promises to provide for our needs. Inna rzecz, której się nauczyłem, to to, że Bóg obiecuje, że będzie troszczył się o nasze potrzeby. The same Lord who fed manna to the children of Israel during their 40 years of wandering. Ten sam Bóg, który karmił manną Izraelitów w trakcie 40-letniej wędrówki po pustyni. Who satisfied the hunger of 5,000 with only 5 loaves and 2 fish. Ten sam, który nakarmił 5,000 ludzi poprzez 5 bochenków chleba i 2 ryby. He's promised to meet our needs also. I on mi także obiecał, że zatroszczy się o moje potrzeby. The first need that I had was to get over my ego. Najważniejsza potrzeba, którą miałem, to jest to, żeby pokonać moje ego. And the second need was to learn discipline to stay in his words. A druga rzecz to by być zdyscyplinowanym To stay within his word in the Bible. I być wiernym jego słowu. Fortunately, na szczęście, I got those needs. Moje potrzeby zostały spełnione. It's important to understand the difference between a need and a want. Ważne jest to, aby zrozumieć różnicę między potrzebą a chceniem. Needs are basic necessities of life. Potrzeby to są takie najbardziej podstawowe rzeczy, których potrzebujemy w naszym życiu. Food, clothing, shelter. Dach nad głową, jedzenie i ubranie. And wants are anything in excess of that. A chcenie to jest wszystko ponad to. I want to drive a Mercedes. Ja chcę jeździć Mercedesem. I want to have a 60-inch plasma TV. Chcę mieć 60-calowy telewizor plazmowy. I want this or I want that. Chcę to albo tamto. God hasn't promised to provide any of that. A Bóg nie obiecał, że zatroszczy się o cokolwiek z tych rzeczy. Another thing that the Lord teaches us in the Bible. Inna rzecz, którą Pan naucza w Biblii. In 1 Timothy he says we must learn to be content. W pierwszym liście do Tymoteusza czytamy, że mamy się nauczyć być zadowolonymi. If we have food and clothing, jeśli mamy jedzenie i ubranie, we shall be content. Mamy być zadowoleni. But in man's secular world today, ale w świeckim świecie dzisiaj, nice guys finish last. Fajni kolesie kończą jako ostatni. We are urged to look out for number one. We are urged to look out for number one ourselves. Aha, jesteśmy zmuszani do tego, aby tęsknić za tym, żeby być na pierwszym miejscu. All the advertising that you see every day on the television, in the newspapers, in magazines, on the billboards as you ride down the street. Wszystkie te reklamy, które widzicie, billboardy, gazety, w telewizji. They're telling you that if you buy this or that, mówią ci, że kupisz to albo tamto, you will be more successful. Będziesz miał więcej sukcesu. You will be sexier. Będziesz bardziej seksowny. More handsome. Bardziej przystojny. And just you will be an unbelievable person. I będziesz niewiarygodną osobą. Just because you buy this item or that. Tylko dlatego, że kupiłeś tą jedną rzecz. You know, even Paul, as great an apostle as he was, zobaczcie, nawet Paweł, taki wspaniały apostoł jakim był,
witnessed in his letter to the Philippians świadczy w liście do Filipian, that he had to learn to be content. że musiał się nauczyć, żeby być zadowolonym. He said, "For that I say this because of need, Mówię to ze względu na potrzebę, for I have learned, że to, co ja się nauczyłem, in whatever situation I find myself, że w jakiejkolwiek sytuacji bym nie był, to be self-sufficient." żeby samemu sobie wystarczać. That is the same as being content. To oznacza to samo, co być zadowolonym. I indeed know how to live in humble circumstances, Wiem, jak żyć w biednych okolicznościach and I also know how to live with abundance. i wiem, jak żyć w obfitości. Now think about it for a minute. Więc pomyślcie o tym przez minutę. Paul didn't have television, Paweł nie miał telewizji, no magazines, żadnych czasopism, no newspapers, żadnych gazet and no billboards. i żadnych billboardów. He still had trouble learning to be content. I wciąż miał problem z tym, żeby nauczyć się, żeby być zadowolonym. How much harder for us must it be? Zobaczcie, o ile trudniej nam jest być właśnie takimi. How much harder must we try to be content? I o ile bardziej musimy się starać i próbować być zadowolonym. Contentment and peace come from knowing God is the owner of everything. Zadowolenie i pokój pochodzi stąd, że się zna Boga, który jest właścicielem wszystkiego. Let me give you an example. Pozwólcie, że podam wam przykład. Jim bought an expensive piece of property. Jim kupił bardzo taki drogi kawałek ziemi, posiadłości. Without his wife's knowledge. Nie mówiąc nic o tym swojej żonie. He was looking to take that piece of property, buy it today, sell it next month for a huge gain. Chciał kupić to w tym momencie, kiedy to kupił i miesiąc później sprzedać dużo drożej. He wasn't content to just have what he had. Nie wystarczało mu i nie był zadowolony z tego, co miał w obecnej chwili. When he went to sell the property, he lost over $100,000. Kiedy postanowił sprzedać tę posiadłość, stracił ponad $100,000. Because instead of the market going up, Dlatego, że rynek zamiast iść do góry, the housing market dropped fast. dlatego, że rynek mieszkań bardzo szybko leciał w dół. Jim wasn't content. A Jim nie był zadowolony. And now we come to our part. I teraz przechodzimy do tego, co nas dotyczy. The word that best describes our part is steward. Słowo, które najbardziej opisuje nas, to jest zarządca. A steward is manager of someone else's possessions. Zarządca to jest menadżer posiadłości kogoś innego. The Lord has given us the authority to be stewards over His possessions. Bóg dał nam władzę do tego, aby być zarządcami swoich posiadłości. He's given them to us temporarily to allow us to use them. Dał nam je tymczasowo, abyśmy z nich korzystali. And our responsibility can be summed up in this verse. A nasza odpowiedzialność może być podsumowana w takim wersecie. Now it is required of stewards that they be found trustworthy. Już teraz oczekuje się od zarządców, aby byli wiarygodni. Well, before we can be found trustworthy, zanim okażemy się wiarygodni, we have to know what we're required to do. Musimy wiedzieć, czego się od nas oczekuje. There's one basic textbook that tells you everything that you need to know. Jest jeden taki fragment w księdze, który ci mówi o tym, co masz robić. It's the Bible. I to jest, przepraszam, jest taka jedna księga i to jest właśnie Biblia. And then after the Bible is the catechism. I zaraz po Biblii jest katechizm. And church teachings and sacred tradition. I nauczanie Kościoła i święta tradycja. There's two primary areas that we must be faithful in. Są dwa takie podstawowe obszary, w których musimy być wierni. First, we must be faithful with whatever we've been given. Po pierwsze, musimy być wierni we wszystkim, co nam powierzono. Whether we've been given a lot or a little.
Niezależnie od tego, czy dano nam dużo, czy też mało. And second, we must be faithful in every area of our lives. I po drugie, musimy być wierni w każdym innym obszarze naszego życia. In the parable of the talents in Matthew, w Ewangelii Świętego Mateusza, w przypowieści o talentach, the point is made very clear. Jest to wyraźnie i jasno postawione. The master gave 3 servants talents. Mistrz dał swoim 3 sługom talenty. One was given 5 and one was given 2. Jednemu dał 5, drugiemu 2. And the third was given 1. A trzeciemu dał 1. Now the Lord rewards our faithfulness no matter how much we've been given. No jest tak, że Bóg wynagradza naszą wierność niezależnie od tego, ile dostaliśmy. And in this parable he's teaching us to be faithful stewards. I w tej przypowieści uczy nas, abyśmy byli wiernymi zarządcami. The first 2 stewards returned double what they were given. Pierwsza dwójka tych zarządców podwoiła to, co im dano. The third returned only what he was given. A ten trzeci zwrócił swojemu panu tylko to, co sam dostał. And he was called wicked and lazy. I został nazwany złym i gnuśnym. He was told he could have at least invested the money at the bank, put it in the bank. Powiedziano mu, że przynajmniej mógł zainwestować te pieniądze w banku. But the first 2 servants were told, well done, good and faithful servant, come enter into your master's joy. A 2 pierwszym powiedziano, dobrze sługu, dobry i wierny, wejdź do radości swego Pana. Did you know that there's over 2,500 verses in the Bible that deal with money and possessions? Wiedzieliście o tym, że w Biblii jest około 250 wersetów, które mówią o pieniądzach i własności? Over half the parables in the Bible deal with money and possessions. Ponad połowa przypowieści w Ewangeliach mówi o posiadłości i o pieniądzach. But there's only 500 verses on prayer. A jest once more, it was 5 beginning. It was 250 about money. 2,500. Przepraszam, było 2500, które mówią o pieniądzach, a jest tylko 500, które mówią 500 on prayer. Jest 500, które mówią o modlitwie. And less than 500 on faith. A jeszcze mniej niż 500 na temat wiary. Jesus talks about money more than anything else in the Bible. Jezus mówi o pieniądzach dużo więcej niż cokolwiek innego. As I learned these principles, gdy się nauczyłem tych podstaw, it had a profound effect on my marriage. To miało naprawdę głęboki wpływ na moje małżeństwo. You see, when everything began to fall apart, we'd already been married for 12 years. Zobaczcie, gdy wszystko zaczęło się sypać, byliśmy już byliśmy od 12 lat małżeństwem. And we'd been raised in 2 very separate types of environments. A zostaliśmy wychowani w 2 zupełnie różnych środowiskach. When I tried to start my business, kiedy próbowałem rozkręcić swój biznes, we still didn't have a united attitude in our marriage about money. To wciąż nie mieliśmy wspólnego stanowiska about what? About your money. Nie mieliśmy wspólnego stanowiska o naszych finansach. As a married couple, God calls us to be united. Jako para małżeńska Bóg wzywa nas do tego, abyśmy byli jednością. We have to be united even in how we think about money. Musimy być jednością nawet w tej kwestii, jak myślimy o pieniądzach. The Bible teaches us what I call marriage math. Biblia uczy nas coś takiego, co ja nazywam matematyka małżeńska. 1 plus 1 equals 1. To brzmi tak: 1 dodać 1 równa się 1. Let me give you an example. Pozwólcie, że podam wam przykład. We counseled a couple named Tom and Nancy.
doradzaliśmy takiemu małżeństwu. Oni się nazywali Tom i Nancy. When they came to us, they didn't have a lack of money. Gdy do nas przyszli, to nie brakowało im pieniędzy. But they had a bad attitude about money. Ale mieli złe nastawienie do pieniędzy. And they weren't living as a unified couple. I what? Unified. They fight? No, they didn't live as one, they lived as two. Okej, oni żyli jakby byli nie jednością, ale byli dwójką po prostu. They had two bank accounts. Mieli dwa konta. His and hers. Jego i jej. And they had one set of bills for him and one set of bills for her. Była pula rachunków dla niego i pula rachunków dla niej. And they had no savings between them. I nie było żadnych oszczędności. We are, as a married couple, required to live as one. My, jako małżeństwo, jesteśmy wezwani do tego, aby żyć jako jedność. After we worked with them for a little bit, gdy jakiś czas pracowaliśmy z nimi, they were able to combine their bills. To oni uspójnili swoje rachunki and combine their bank accounts. I ujednolicili też swoje konta. Create a savings. Zaczęli oszczędzać. And they began to live as one. I zaczęli żyć jako jedność. You know, the love between a husband and a wife is similar to the love Christ has for the church. Zobaczcie, miłość, jaka jest między małżonkami, ma być taka, jaką Chrystus ma dla Kościoła. In Ephesians we learn, for this reason, a man... I z tego powodu w liście do Efezjan uczymy się coś takiego. Shall leave his father and his mother, że należy opuścić ojca i matkę and be joined to his wife. I połączyć się z kobietą. The two shall become one flesh. I dwoje ma stać się jednym ciałem. As a married man, we need to have the same kind of love for our spouse. My jako żonaci mężczyźni mamy mieć ten sam rodzaj miłości dla naszego małżonka, czyli dla naszej żony. That Christ has for the church. Jaką to Chrystus ma dla swojego Kościoła. We must understand that marriage is a covenant. Musimy zrozumieć, że małżeństwo to jest przymierze. And when we understand that, it makes us a much stronger couple. Gdy to zrozumiemy, to uczyni z nas silniejszą parę. And much more willing to use our spouse's strengths and weaknesses. I nauczy nas tego, aby wykorzystywać silne strony i słabe strony naszego małżonka. To complement our own. Aby uzupełniać nimi nas samych. After all, if both you and your wife think exactly the same, i w końcu, jak ty i twoja żona będziecie myśleć dokładnie to samo, myślelibyście tak dokładnie to samo, one of you is unnecessary. To wtedy któreś z was byłoby niepotrzebne. When we disagree with our wives, jeśli żyjemy w niezgodzie z naszymi żonami, it's important that we honor the marriage covenant. To jest to ważne, abyśmy szanowali przymierze małżeńskie. And work out our differences with love and understanding. Abyśmy pracowali nad naszymi różnicami z miłością i ze zrozumieniem. And sometimes it's very hard to be patient with our wives. I czasami jest tak, że trudno jest być cierpliwymi z naszymi żonami. But there's no one else in your life who should get the best from you. Ale nie ma nikogo innego na całym świecie, kto by miał otrzymywać najlepsze z twojej strony. They should get your best attitude, not your worst attitude. Ona powinna otrzymywać twoje najlepsze nastawienie, a nie najgorsze. In Matthew, we learn about Peter. W Ewangelii Świętego Mateusza czytamy o Piotrze. He approached Jesus and said, podszedł do Jezusa i powiedział: If my brother sins against me, how often must I forgive him? Jeśli mój brat zgrzeszy przeciwko mnie, jak często muszę mu wybaczyć? As many as 7 times? Czy aż 7 razy? And Jesus said, a Jezus powiedział: I say to you, not 7 times, but 77 times. Nie mówię ci, że aż 7 razy, ale 77 razy.
in marriage, sometimes we must forgive 77 times all in one day. Czasami jest tak, że w małżeństwie musimy przebaczyć 77 razy jednego dnia. You know, in Ephesians it also talks about the man's role and the woman's role. Zobaczcie, list do Efezjan mówi także o roli mężczyzny i roli kobiety. It says, first of all, that we must be subordinate to one another. Przede wszystkim mówi o tym, że mamy być sobie nawzajem poddani. Out of reverence for Christ. Na wzór tego, jak to jest z Chrystusem. So if we're both subordinate, więc jeśli oboje jesteśmy poddani, posłuszni, neither one of us is above the other. To żadne z nas nie jest powyżej drugiego. It goes on to say that wives should be subordinate to their husbands as to the Lord. The wives should be subordinate. Bo jest tak, że kobiety mają być poddane tak jak Panu. And it also says that the husband is head of his wife, just as Christ is head of the church. Jest też napisane, że mężczyzna jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. It also goes on to say that husbands must love their wives. Jest też napisane, że mężowie mają miłować swoje żony. And even as Christ loved the church and handed himself over for her. Tak samo jak Chrystus umiłował swój Kościół i wydał za niego samego siebie. Some people misinterpret these verses. Wielu ludzi źle interpretuje te wersety. Too many times the husband says, zbyt często mąż mówi tak, that I'm the one that makes the rules. Ja jestem tym, który ustanawia reguły. But that's not what the Bible's trying to teach us. Ale to nie jest to, co uczy nas Biblia. The Bible is teaching us that both spouses must love, honor and cherish each other. Biblia uczy nas, że oboje małżonków ma czcić, szanować i kochać drugiego. They must be unified to each other. Mają być zjednoczeni ze sobą. Just as Christ is unified to the church. Tak jak Chrystus jest zjednoczony ze swoim Kościołem. Most men make decisions based on a long-term focus. Większość mężczyzn podejmuje decyzje na podstawie takiej dalekosiężnej perspektywy. We're trying to look out and determine what's going to be best for us in 20, 30, 40 years. Patrzymy w dal i próbujemy nakreślić, co będzie dla nas najlepsze w ciągu 20-30 najbliższych lat. We're planning for the future security of our family. Planujemy przyszłe bezpieczeństwo dla naszej rodziny. And that's good. There's nothing wrong with that focus. I w tym nie ma niczego złego w tej takiej dalekosiężnej perspektywie. But while we are focused on the long term, ale wtedy, kiedy my patrzymy tak w dal, to wtedy our wives are focused on the short term. To wtedy nasze żony patrzą na to bardziej krótkowzrocznie. They're worried about what's going to happen with the children and the household today, tomorrow, this week and next week. One troszczą się o to, co będzie z dziećmi, co będzie z naszym gospodarstwem domowym dzisiaj, jutro i w ciągu tego tygodnia. They're worried about new shoes for the children and how to put a good meal on the table. Martwią się o to, jakie buty kupić dziecku i co postawić na stół. This is also a good focus. To też jest dobra perspektywa. There's nothing wrong with it. W tym nie ma niczego złego. The problem occurs when the husband and the wife don't understand each other's focus. Problem pojawia się wtedy, kiedy mąż i żona nie rozumieją swoich perspektyw nawzajem. You must understand that your wife is very much concerned about security today. Musicie zrozumieć to, że wasza żona się troszczy o bezpieczeństwo dzisiaj. And not so much about security in 40 years. A nie tyle, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ciągu najbliższych 30 lat. You both want success for your family. Oboje chcecie powodzenia dla swojej rodziny. You're just approaching it from different starting points. Po prostu podchodzicie do tego z dwóch różnych stanowisk. Both focal points are very important. Obydwie te perspektywy są bardzo ważne. Without both focal points, you won't have a successful family life.
Bez tych obydwu perspektyw nie będziecie mieli, nie przeżyjecie powodzenia w waszym życiu rodzinnym. As men, we must realize this. Jako mężczyźni musimy sobie to uświadomić. Learning these biblical principles helped my wife and I in our decision-making process. Nauczenie się tych biblijnych podstaw nauczyło nas podejmowania decyzji. If I feel very strongly about a decision in one way and she doesn't really care, jeśli jest tak, że ja bardzo czuję się pewnie, jeśli chodzi o jakąś konkretną decyzję finansową, a ona tak jakoś tak nie za bardzo coś czuje w tej kwestii, then we'll go with my instinct. to wtedy idziemy za moim instynktem. But it's just the opposite. If she feels very strongly about something and I don't care, A jeśli jest na odwrót, że ona naprawdę czuje, że coś jest tak, że coś ma być konkretnie tak, a ja się tym nie przejmuję, then we embrace her sense of direction. to wybieramy jej wyczucie kierunku. If neither one of us feels strongly about a situation, A jeśli żadne z nas nie czuje się zbyt pewnie, jeśli chodzi o jakąś sytuację, we'll pray about it and wait. to wtedy się modlimy i czekamy. If we don't have a strong decision, maybe we really don't need that to make that decision. Jeśli tak naprawdę nie mamy takiego pewnego poczucia, to możliwe, że tak naprawdę wcale tej decyzji nie musimy podejmować. And if we both feel very strongly about a decision, A jeśli oboje czujemy się pewnie, jeśli chodzi o jakąś konkretną decyzję, but we're at opposite directions, ale nasze postanowienia są skierowane w dwóch różnych kierunkach, we stop and wait. to wtedy zatrzymujemy się i czekamy. And we pray. I modlimy się. And we write down what we feel are the most important reasons for our decision. To wtedy siadamy i piszemy najważniejsze powody, dzięki którym podjęliśmy te nasze osobiste decyzje. Sometimes if you write it down on a piece of paper, Czasami jest tak, że jak napiszesz coś na kawałku papieru, it makes it much easier for your spouse to understand your point of view. to wtedy małżonkowi jest dużo łatwiej zrozumieć twoje stanowisko. Sometimes we've been known to wait as much as 6 months before we made a decision. Czasami bywało tak, że musieliśmy czekać aż 6 miesięcy, zanim podjęliśmy jakąś decyzję. It keeps you from making bad decisions. To cię chroni od tego, aby podejmować złe decyzje. And ultimately it saves you money. A tak naprawdę koniec końców oszczędza to twoje pieniądze. This slow, deliberate decision-making process Ten powolny i nieprzymuszony proces podejmowania decyzji is a way of seeking counsel from your spouse. to jest sposób na to, aby szukać doradztwa u twojego małżonka. It's a way of honoring them. To jest sposób na to, aby go uczcić. And as I said, before you make a decision, it's important that you both agree. I tak jak mówiłem wcześniej, zanim podejmiecie decyzję, ważne jest to, abyście się zgodzili. As men, we typically tend to discount what our wife thinks. Jako mężczyźni jest to typowe dla nas, abyśmy nie szanowali zupełnie tego, co myśli nasza żona. Especially when it comes to money and finances. A szczególnie jeśli chodzi o kwestie pieniędzy i finansów. Because we think we're the business person. Bo my myślimy, to ja tu jestem tym, który się zna na biznesie. You stay home or you work in some other job that doesn't really need to handle money. Ty po prostu jesteś w domu i tak naprawdę z pieniędzmi w twojej pracy nie masz do czynienia. But I found after almost 42 years of marriage, Ale to, co ja odkryłem po prawie 42 latach małżeństwa, that women have a very keen sense of intuition. to, że kobiety mają bardzo trafne i precyzyjne poczucie intuicyjne. They might not understand all the important parts about a decision you want to make. Możliwe, że one nie zrozumieją tych wszystkich ważnych rzeczy, które wpływały na tą decyzję, którą chcecie podjąć. But they can sense if something is right or wrong. Ale są jakoś w stanie wyczuć to, czy coś jest dobre, czy złe. Men tend to make their decisions based on facts and figures. Mężczyźni podejmują decyzje na podstawie faktów oraz wykresów. And women use their intuition. A kobiety używają swojej intuicji.
And this is just another way that God allows spouses to complement each other. I to jest właśnie taki sposób, przez który Bóg pozwala na to, aby małżonkowie się uzupełniali. Living your marriage as I've described prowadzenie swojego małżeństwa w taki sposób, jaki teraz opisałem, is a good way to be a steward and a disciple. to jest dobry sposób na to, aby być zarządcą i uczniem. It's a way to live our Catholic faith. To jest właśnie taki sposób przeżywania naszej katolickiej wiary. If you're a true disciple of Jesus Christ, Jeśli jesteś prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa, you will also be a steward of His blessings. to również będziesz zarządcą Jego błogosławieństw. And these blessings include your money, I w te błogosławieństwa wliczają się Twoje pieniądze, your marriage, Twoje małżeństwo and your family. i Twoja rodzina. Once you and your spouse learn how to apply God's blessings, Jak tylko Ty i Twoja żona nauczycie się, jak wykorzystywać błogosławieństwo Boże, your marriage will be blessed. to też Twoje małżeństwo będzie błogosławione. Now that doesn't mean you're going to get a bunch of money, To wcale nie oznacza, że dostaniesz kupę pieniędzy, because God has many ways of blessing you, bo Bóg ma naprawdę wiele sposobów, aby Ci błogosławić. not just through finances. Nie tylko poprzez finanse. Throughout the Bible, God calls us to be generous givers. Jak tak wertujemy Biblię, to możemy znaleźć, że dochodzimy do wniosku, że Bóg oczekuje od nas tego, abyśmy byli hojnymi dawcami. The concept of giving God a tithe from our first fruits starts as early as the Old Testament. Koncept taki, aby dawać dziesięcinę z naszych pierwszych owoców, jest tak stary jak początki Starego Testamentu. It's not about just putting 1 or 2 zloty in the collection basket. To nie chodzi o to, żeby dać na tacę jakąś złotówkę albo 2 złote. It's about what you're doing with all of your secular treasure. To tak naprawdę chodzi o to, co robisz ze wszystkimi Twoimi świeckimi skarbami. You have to remember that everything you have came from God. Musisz pamiętać o tym, że wszystko, co masz, pochodzi od Boga. Being a good steward also means we must give our time to God. Bycie dobrym zarządcą oznacza także to, żeby dawać nasz czas Bogu. That means going to Mass every Sunday, To oznacza chodzić na mszę świętą w każdą niedzielę, participating in Eucharistic adoration, uczestnictwo w adoracji Najświętszego Sakramentu, scripture reflection, rozważanie Słowa Bożego, private prayer, osobista modlitwa and learning about your faith. i uczenie się swojej wiary. As you grow closer to God, Gdy wzrośniesz bliżej Boga, then you can more easily see how God is calling you. to łatwiej Ci będzie zauważyć to, jak Bóg Cię wzywa. The celebration of Mass is at the center of our faith. Celebracja Eucharystii jest centrum naszej wiary. And all of the Mass prayers are related to being a disciple and a steward. I wszystkie modlitwy w trakcie mszy świętej mówią o tym, jak być uczniem i jak być zarządcą. The Eucharist not only feeds us, Eucharystia nie tylko nas karmi, but challenges us to share our gifts with others. ale wzywa nas także do tego, aby dzielić się naszymi dobrami z innymi. At the end of Mass, we are sent Na końcu mszy świętej zostajemy rozesłani, to love and serve the Lord. aby kochać i służyć Panu. That means living your daily lives in a way that's pleasing to the Lord in all areas. A to oznacza, aby żyć naszym życiem tak, aby ono było przyjemne dla naszego Pana. A stewardship way of life calls us to recognize Życie w taki sposób, że się jest zarządcą, that just as in the parable of the talents, ma mieć taki kształt, jak to jest w przypowieści o talentach. each of us will sometime be called to give an accounting to God. Bo każdy z nas zostanie kiedyś wezwany do tego, aby zdać Bogu relację. And as being a steward will help you to give a good accounting. And being a steward will help you to give a good accounting. As being Okay. I bycie zarządcą pomoże Ci to, aby zdać lepszą relację. Think about all the Catholics in Kraków.
Pomyślcie sobie o wszystkich katolikach w Krakowie. What if every married couple lived as a true steward? Co by było, gdyby każde katolickie małżeństwo żyło jak para zarządców? What if they changed their attitude about everything in their financial lives? Co by było, gdyby zmienili zupełnie wszystko w swoim nastawieniu do spraw finansowych? And how the world tells us to live? Względem tego, jak świat każe nam żyć. What would happen if they each lived in a way that blessed each other? Co by było, gdyby wszyscy nauczyli się żyć w taki sposób, aby błogosławić innych? And God with every financial decision they made. I też Bóg wtedy błogosławi każdej decyzji finansowej, którą podejmą. Think about it for a minute. Pomyślcie o tym przez minutę. Think about the heart transformation. Pomyślcie o takiej twardej przemianie. Think about the changed lives. Pomyślcie o tym, jak zmienić życie. Think about all the great things that could happen in Krakow. Pomyślcie o tych wszystkich wspaniałych rzeczach, które mogłyby się stać w Krakowie. And how the word from Krakow could spread to all the areas of Poland. I jak słowo z Krakowa mogłoby się roznieść na całe terytorium Polski. Think about the impact on God's kingdom and our universal church. Pomyślcie sobie o tym, jaki to by miało wpływ na cały Kościół i na całe Królestwo. Wouldn't it be exciting to, on your last day, and you give that final accounting to God, to hear the words, czy gdy ostatniego dnia będziecie zdawali relację Bogu, czy nie byłoby to ekscytujące, gdybyście usłyszeli: well done, good and faithful servant. Dobra robota, sługo dobry i wierny. Come and share in your master's joy. Weź do radości swojego Pana. Thank you very much. Dziękujemy bardzo.